Jakie tajemnice kryje wysoka górka? Co się znajduje pod powierzchnią rynku? Skąd tu tyle niedźwiedzi? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym filmie, w którym opowiemy także o zapomnianym królestwie, o pochodzeniu legendarnego golema. Będziemy wspinać się na punkty widokowe i schodzić do podziemi, czasem tak niskich, że trzeba pochylić głowę. Gdzie to wszystko można znaleźć? Oczywiście w Chełmie. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Pięćdziesięciosześciotysięczny Chełm w województwie lubelskim to jedno z najbardziej niezwykłych miast, jakie pokazujemy. Położone jest na wysokim wzniesieniu, stąd jego nazwa. Różnicy między najwyższym punktem w mieście a najniższym, 140 metrów, mogłaby pozazdrościć niejedna górska miejscowość. Chełm jest miastem pełnym tajemnic ukrytych pod ziemią, jak dawne kopalnie kredy, wydrążone pod staromiejskimi domami, ale też relikty stolicy zapomnianego królestwa. Prawdziwym skarbem miasta są kościoły z wysoko ku niebu wzniesionymi wieżami, szczególnie bazyliki, która swoją sylwetą góruje nad miastem. W jej cieniu spotykały się dwa światy – chrześcijański Zachód i Wschód, do których z czasem dołączył judaizm. Choć Chełm znajduje się na obszarze historycznej Rusi Czerwonej, to przez wieki był bardziej związany z Polską niż z Rusią. Do XIV wieku polscy piastowie i ruscy Rurykowicze rywalizowali ze sobą o tę ziemię. Kto z nich pierwszy panował nad tymi terenami, nie wiadomo. Dzięki prowadzonym niedawno wykopaliskom archeologicznym wiemy, że potomek Rurykowiczów, książę halicko-wołyński Daniel Romanowicz, na dzisiejszej Górce Chełmskiej, zwanej też Katedralną, wzniósł w XIII wieku swoją rezydencję, a następnie w pobliżu cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Gdy stolica księstwa, Halicz, została zniszczona przez najazd mongolski, książę przeniósł swoją siedzibę do Chełma i w 1253 roku, wzorem władców zachodnioeuropejskich, koronował się w tutejszej cerkwi na króla Rusi i tak Chełm został stolicą królestwa. Po śmierci króla Daniela jego potomkowie przenieśli stolicę z Chełma do Lwowa, a ziemie księstwa po długich walkach toczonych przez Litwę, Węgry oraz Polskę zostały przyłączone przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polski. Zamek króla Daniela na Górce Chełmskiej nie zachował się do naszych czasów. Istniał on jeszcze w czasach Jagiellonów i został rozebrany w XVII wieku. Jego pozostałości kryje wzniesienie zwane Wysoką Górką, a także usypany na niej pod koniec lat 20. XX wieku kopiec niepodległości. Szczyt kopca to jedno z tych miejsc na Górce Chełmskiej, z którego roztacza się piękny widok na miasto. A jak wyglądał zamek Daniela? Był on zbudowany w stylu zachodnim. Miał wysoką wieżę mieszkalno-obronną oraz kaplicę świętego Jana Złotoustego. Posiadał też dwie mniejsze wieże. Nie były to jedyne wieże w Chełmie i okolicy ufundowane przez Daniela Romanowicza. W Bielawinie zachowały się resztki wieży obronnej, a w Stołpiu istnieje do dziś wieża, będąca częścią budowli sakralnej wzniesionej na wzór bizantyjski. Jeszcze jedno miejsce kryje pamiątki po Danielu i jego zapomnianym królestwie. To podziemia najbardziej okazałej budowli miasta, Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Podziemna część bazyliki z kryptami została niedawno udostępniona zwiedzającym. Kryje ona pozostałości pierwszej świątyni wzniesionej w tym miejscu, cerkwi ufundowanej przez Daniela Romanowicza. W labiryncie korytarzy wyeksponowane są pozostałości tej budowli, a także mury z późniejszych epok oraz liczne groby. W wyniku późniejszych przebudów miejsca pochówków zostały nieraz przecięte nowymi murami, z których sterczą kości. Poza grobami biskupów chełmskich z późniejszych czasów wyeksponowane są męskie groby z XIII wieku, jedyny odkryty grób kobiecy oraz miejsce, gdzie spoczywał król Daniel. Zwiedzanie nie ogranicza się tylko do podziemi samej bazyliki. Przechodzę teraz w dość mocnym pochyleniu przez tunel, który łączy krypty znajdujące się pod współczesnym kościołem z najstarszym budynkiem mieszkalnym w Chełmie, z klasztorem bazylianów, który powstał w latach 40. XVII wieku. O, wreszcie mogę się rozprostować. Pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku klasztor unickiego zakonu bazylianów to najstarszy zachowany w mieście budynek mieszkalny. Jego obecność przypomina o zmiennych kolejach losów stojącej obok bazyliki. Pierwsza świątynia była cerkwią prawosławną. Gdy na ziemiach Rzeczpospolitej doszło do zawarcia w Brześciu unii części kościoła prawosławnego z rzymskokatolickim, cerkiew przeszła na własność unitów. To właśnie unicki biskup chełmski Filip Wołodkowicz zdecydował o ufundowaniu w tym miejscu nowej świątyni, stojącej do dziś. Jej projektant, Paolo Antonio Fontana, był autorem wielu budowli na Lubelszczyźnie, m.in. pokazywanego przez nas kościoła świętego Ludwika Ojców Paulinów oraz Wielkiej Synagogi we Włodawie. Ta piękna barokowa budowla zmieniała swój wygląd, zwłaszcza gdy władze rosyjskie podczas zaborów zdecydowały o likwidacji Unii i przejęciu świątyni przez Kościół prawosławny. Doszło wtedy do przebudowy w stylu rusko-bizantyńskim. W tym czasie w pobliżu została postawiona też 40-metrowa dzwonnica, mająca być symbolem zwycięstwa prawosławia po kasacie Unii, a na miejscu zamku króla Daniela powstała cerkiew świętych Cyryla i Metodego. Po odrodzeniu Polski w 1918 roku bazylika odzyskała oryginalny wygląd i stała się świątynią katolicką. Cerkiew świętych Cyryla i Metodego została zburzona, a na jej miejscu usypano kopiec niepodległości. Natomiast sama dzwonnica została zachowana i współcześnie jest znakomitym punktem widokowym, z którego widać miasto z jednej strony, a z drugiej bazylikę. Z góry dobrze widać samą bazylikę, jak i otaczające ją budynki, między innymi dawny pałac unickich biskupów i dawny klasztor bazylianów. Wśród budowli otaczających bazylikę jest też brama uściłkska. Pochodzi ona z początków XVII wieku i jest najstarszą zachowaną budowlą Chełma i zarazem jedyną zachowaną bramą miejską. To przez tę bramę przez wieki do Chełma przybywali pielgrzymi. Byli wśród nich katolicy, prawosławni oraz unici. Podobnie jak współcześni pielgrzymi przemierzający miasto wędrowali, by pomodlić się przed obrazem Matki Boskiej Chełmskiej. Wiara w cudowną moc obrazu była powodem zabrania go w XVII wieku przez króla Jana Kazimierza na wyprawę wojenną przeciwko Moskalom i Kozakom.
zakończoną zwycięstwem pod Beresteczkiem, co upamiętnia srebrne antypendium ołtarzowe. Wyobrażenie Matki Boskiej Chełmskiej to ikona namalowana zapewne w Konstantynopolu, została sprowadzona do Chełma przez siostrę Daniela Romanowicza, księżną Teodorę, i znajdowała się w kolejnych świątyniach wznoszonych na Górce Chełmskiej. Podczas I wojny światowej została ona wywieziona przez Rosjan w niewiadomym kierunku i jej miejsce zastąpiła obecna do dziś w głównym ołtarzu kopia. Oryginalny obraz odnalazł się kilka lat temu i znajduje się na Ukrainie w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku. Czy kiedyś wróci do Chełma? To właśnie u stóp tej świątyni, od strony zachodniej Górki Chełmskiej, w XIII wieku powstały zręby dzisiejszego Starego Miasta. Pierwsza w tym miejscu osada, założona przez Daniela Romanowicza, była broniona wałami ziemnymi, które dopiero w XVI wieku zastąpiły umocnienia murowane. Pozostałością po nich jest wspomniana brama Uściłukska. Po nadaniu Chełmowi praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę centrum stał się rynek, czyli dzisiejszy plac doktora Edwarda Łuczkowskiego. Pośrodku rynku stanął w XV wieku ratusz. W połowie XIX wieku zastąpił go okrąglak, budynek ze sklepikami żydowskimi. Obecnie to miejsce jest puste, ponieważ okrąglak został zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Na ułożonej niedawno nowej nawierzchni placu widać zarys murów budynku ratusza i sąsiadującego z nim domu starosty. Jedynym obiektem położonym pośrodku rynku jest kopia dawnej studni. Współczesny plac Łuczkowskiego pozostaje centrum miasta, miejscem spotkań, spacerów, pełnym restauracji, kawiarni i lodziarni. Najstarsze domy stojące przy placu pochodzą z XIX wieku. Wcześniejsza drewniana zabudowa ulegała pożarom podczas przypadkowych zapruszeń ognia, jak i najazdów tatarskich czy armii Bogdana Chmielnickiego, kiedy zginęło 75% ludności miasta. O ile centrum miasta powstało po zachodniej stronie Górki Chełmskiej, to po jej drugiej stronie pod koniec lat 20. podjęto się ambitnej próby stworzenia nowego miasta, 7-krotnie większego od istniejącego. Do Chełma planowano przenieść z Radomia dyrekcję kolei dla wschodniej Polski. W ostatecznie przyjętym planie zdecydowano się na mniej ambitny projekt dzielnicy dla 50 000 ludzi i wybudowanie około 150 budynków mieszkalnych. Pomimo ograniczenia rozmiarów projektu, dzielnica Nowe Miasto, nazywana współcześnie dyrekcją, była obok Gdyni i Stalowej Woli jedną z największych inwestycji II RP. Budowa jednak nigdy nie została ukończona. Błędy wykonawcze na początku i kryzys na początku lat 30. doprowadziły do czasowego wstrzymania prac, a wybuch II wojny światowej do całkowitego wstrzymania inwestycji. Ostatecznie powstał gmach główny i ponad 80 domów. Choć po II wojnie światowej układ urbanistyczny dyrekcji został zaburzony przez budowę PRL-owskich bloków mieszkalnych, to jednak nadal ta dzielnica zachowała sporo z koncepcji miasta ogrodu. Jej osią komunikacyjną jest Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, łącząca dworzec kolejowy z budynkiem dyrekcji kolei. Ponieważ Chełm był pierwszym większym miastem w nowych granicach Polski, wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, monumentalny gmach stał się siedzibą PKWN. Tym samym miasto stało się w pewnym sensie stolicą Polski. Współcześnie w budynku mają swoją siedzibę różne urzędy. Zabudowa mieszkalna dyrekcji została częściowo zrealizowana. Składa się z domów wzniesionych prywatnie oraz przez spółdzielnie i dzieli się na 3 obszary:
kolonie dyrekcja górna, dyrekcja dolna ze zwartą zabudową obrzeżną oraz położoną pomiędzy nimi bezimienną kolonię z 30 domami. Do dyrekcji należą też 4 drewniane domki biur kierownictwa budowy gmachu i kolonii mieszkalnej wschodniej dyrekcji okręgowej kolei państwowych. Miały one charakter tymczasowy, ale stoją do dziś. Chełm w swojej historii często zmieniał swoją zabudowę. Było to wynikiem wojen, pożarów i projektów modernizacyjnych, takich jak dyrekcja. O tym, jak bardzo zmieniał się Chełm, można się przekonać, porównując dawne zdjęcia ze współczesnymi widokami. Na kolejną podróż w czasie i przestrzeni zapraszamy z ulicy Lubelskiej. To tutaj znajdowały się liczne zakłady fotograficzne, jak zakład Hipolita Czernobajewa. Na dawnych fotografiach widać wiele nieistniejących już budynków. Są pośród nich cerkwie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę były one zarówno symbolem rosyjskiego zaborcy i jego woli rusyfikacji tych ziem, a zarazem, zdaniem władz, miejscem promowania ideologii nacjonalistycznej stanowiącej 20% ludności mniejszości ukraińskiej. W związku z tym wiele cerkwi zostało wyburzonych. Część wyposażenia z wyburzonych cerkwi zostało przeniesione do cerkwi świętego Jana Teologa, która była jedyną świątynią, jaka pozostała w rękach chełmskich prawosławnych. Obok ludności katolickiej i prawosławnej Chełm tworzyła ludność żydowska, obecna w mieście od średniowiecza. Większość chełmskich Żydów zajmowała się handlem i rzemiosłem, ale działało tu też wielu znanych rabinów, jak uczeń pokazywanej przez nas lubelskiej jeszywy, rabin Eliach Baal Shem. Żył on w Chełmie w XVI wieku i dla obrony ludności żydowskiej miał ulepić z gliny i ożywić golema. Pewnie wielu golem kojarzy się z czeską Pragą. Legenda o chełmskim golemie dotarła tam na przełomie XVII i XVIII wieku. Odpowiednio przetworzona stała się częścią tradycji praskiej i odtąd kojarzy on się z Pragą, a nie Chełmem. Choć z miastem związanych było wielu uczonych rabinów, w dowcipach wschodnioeuropejskich Żydów, Żydzi z Chełma, także rabini, przedstawiani byli jako sympatyczni głupcy, zawsze znajdujący dziwaczne lub złe rozwiązania problemów. Jak niemal w każdym miejscu w Polsce, kres historii lokalnej społeczności położyła II wojna światowa. Część Żydów została deportowana do części Polski zajętej przez Sowietów, a pozostali zostali zamknięci w getcie. Mieszkańcy getta wraz z 2000 słowackich Żydów przywiezionych do Chełma zostali następnie wywiezieni do obozu zagłady w Sobiborze.
Po chełmskich Żydach pozostało niewiele. Jest to przede wszystkim, poza cmentarzem, ukończony tuż przed I wojną światową budynek małej synagogi, mieszczącej obecnie kowbojską restaurację, sąsiadujący z nim dawny dom rabina, kuczka, czyli drewniana konstrukcja nawiązująca do szałasu, służąca do obchodów święta Sukot, pochodzący z początków XX wieku kiosk z gazetami Majera Dobkowskiego na rynku oraz fotografie żydowskich mieszkańców Chełma w oknach domu przy ulicy Kopernika. Nieliczni żydowscy mieszkańcy Chełma ocaleli, ukrywając się pod ziemią, a była to bardzo dobra kryjówka, ponieważ pod miastem znajduje się labirynt podziemnych korytarzy i komór. To dawne kopalnie kredy. Od XIII wieku niemal pod każdym domem w obrębie historycznego Chełma zaczęto prywatnie wydobywać kredę, używaną w budownictwie, przemyśle farbiarskim czy ceramice. Była ona też wysyłana do Akademii Krakowskiej. Podczas eksploatacji dochodziło do przypadkowego łączenia się pojedynczych wyrobisk. W ten sposób powstawały duże komory, niektóre na głębokości poniżej 20 metrów. Były one ważną częścią majątków chełmskich mieszczan i były często wymieniane w inwentarzach. Korytarze, drążone także pod Górką Chełmską w razie potrzeby, mogły służyć mieszkańcom jako schronienie podczas wojen, napadów i grabieży. W XIX wieku w wyniku decyzji władz wydobycie surowca zostało przerwane, gdyż setki korytarzy i komór stały się zagrożeniem dla budynków na powierzchni. W latach 70. XX wieku została utworzona trasa podziemna, mająca ponad 2 km długości, składająca się z wydrążonych w kredzie korytarzy oraz dawnych prywatnych kopalni. Na trasie jest też szyb średniowiecznej studni, a w przyszłości mają być udostępnione odkryte podziemia chełmskiego ratusza i domu starosty. Jak każda wiekowa kopalnia, także ta chełmska ma swojego ducha. Jest to duch bieluch, który pojawia się też na opakowaniach pewnego serka. Bieluch to dość nietypowy duch. Jest to bowiem duch niedźwiedzia, którego pomnik stoi na środku rynku, a jego małe figurki, misia chełmisia, są rozmieszczone w różnych zakątkach miasta. Jak głosi legenda, w jednej z kredowych grot pod 3 dębami mieszkał brunatny niedźwiedź, który od przebywania w grocie nabrał od kredy białego koloru. Był on przyjazny mieszkańcom, a gdy wróg napadł na tutejsze święte miejsce, niedźwiedź ruszył na napastników i ich pokonał. I taki właśnie biały niedźwiedź pojawił się nie tylko w herbie miasta, ale także na polu bitwy pod Grunwaldem, na sztandarze chorągwi rycerstwa ziemi chełmskiej, które wyróżniło się w walce. W uznaniu zasług chorągwi białego niedźwiedzia król Władysław Jagiełło ufundował w mieście kościół pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Tam, gdzie stał drewniany kościół z czasów króla Władysława, od połowy XVIII wieku wznosi się nowa, późnobarokowa świątynia, jedna z najpiękniejszych w tej części Polski. Jej projektantem był projektant chełmskiej Bazyliki Najświętszej Marii Panny, Paolo Antonio Fontana. Wyjątkowe jest jej wnętrze. Nawa kościoła ma nietypową, ośmioboczną formę. Jego ściany są pokryte pięknymi, iluzjonistycznymi, późnobarokowymi polichromiami. To dzieło Józefa Majera, nadwornego malarza króla Augusta III. Stanowią one bogate tło dla rokokowych drewnianych ołtarzy, ambony i chrzcielnicy. Nasza wizyta w Chełmie dobiega końca. Chełm to miasto pełne tajemnic, legend, pięknych budowli.
pozostaje jeszcze wieczorny spacer po rynku. Towarzyszą nam bijące dzwony wszystkich kościołów. Podczas naszej wizyty w Chełmie, w dalekim Rzymie, właśnie wybrano nowego papieża. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do nas na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. I dziękujemy za poświęcony czas. Do kolejnego odcinka.